Dzień dobry, jestem już z Wami, a na moim stole Atom Stack Maker S30 Pro. Laser, który pokazywałem Wam tak bardzo zdawkowo kilka tygodni temu. Rozpakowałem go, zmontowałem, powiedziałem kilka słów i koniec tamtego odcinka był, prawda? Dzisiaj trochę więcej o tym sprzęcie. Kilka dni tu sobie postał, popracował. Ja w tym czasie coś innego robiłem, a laser robił swoje. No i muszę Wam powiedzieć, że nie będę zdradzał. Nie będę zdradzał. Mam tutaj sporo sampli wykonanych i zaczniemy tradycyjnie od sampla numer 1, który jest bardzo, bardzo pomocny, ponieważ używam go wiele lat już. Tak jest, wiele lat. Cały czas ten sam pattern używam. No i słuchajcie, laser pokazuje tutaj swoje naprawdę bardzo mocne strony. W poprzednim odcinku mówiłem też o tym, że ten laser jest ciężki, że faktycznie on sporo waży i te profile, z których on jest wykonany, są bardzo sztywne. I to się będzie, słuchajcie, przekładało też na to, na sztywność tej konstrukcji, jak on będzie zasuwał i czy będzie się to zgadzało wszystko w czasie pracy, czy też nie. Spójrzcie sobie tutaj na ten wykres. Co my tu mamy? Mamy cięcie. Zwróćcie uwagę. Mamy prędkość od 100 mm do 400 i nawet przy prędkości 400 mm przy mocy 50% on przepala HDF-kę na wylot. Bez żadnego problemu. Powinno dać już to do myślenia, że mamy tutaj naprawdę mocną jednostkę, mocną głowicę, ale zwróćcie uwagę również na ten wykresik. Mamy tutaj grawerowanie. I zobaczcie, tutaj nawet przy 2000 mm na minutę, dobrze mówię? Tak, 2000 mm na minutę przechodzimy przy grawerowaniu na wylot. Mamy dziurę na wylot. Tutaj przy tych najwyższych prędkościach, tak, czyli 9000 mm na minutę, to wszystko jest już naprawdę mega głębokie. Więc spokojnie można jechać wyżej. Co też zaraz zobaczycie. Tutaj mamy te wzorki, takie, które pokazują nam, jak dokładnie pracuje laser, czy te linie, które tutaj mamy co 0,1 mm, tutaj 0,3, 0,5 mm. To wszystko jest super dokładne. Dobra, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem Wam pokazać i jedziemy dalej. Mówię, skoro ten laser sobie tak poradził przy prędkości 400, tak, tu jest najwyższa, no to słuchajcie, tararau, prędkość 1000 na moc 100, czyli jedziemy na maksa i HDF 3 mm bez najmniejszego problemu jest przepalona. Przy prędkości 1000. Poprzednie lasery, jak Wam pokazywałem, 300, 500, to był maks jakiś tam, albo na ileś razy, tak? A tutaj bez najmniejszego problemu prędkość 1000 i mamy przepięknie przepalony HDF. Robi robotę, słuchajcie. Naprawdę. To idziemy dalej. Skoro poradził sobie z przepalaniem HDF-ki, no to sprawdźmy w takim razie. Tutaj mamy 6 mm. Bóg, bardzo twardy gatunek, gęsty i zobaczcie na to cięcie. Super czyste cięcie. Absolutnie nie ma tutaj żadnego brudzenia, czyli to nie jest takie zwęglone przepalenie, które do niczego się nie nadaje. I mamy tutaj prędkość 500 na 1000. Na raz. Przy prędkości 500. Genialna sprawa. Naprawdę. Dobra, to jedziemy dalej w takim razie. Skoro poradziło sobie z takim materiałem, że tak powiem, cienkim,
no to zastanawiałem się, jak sobie poradzi z materiałem grubszym. Mamy tutaj sklejkę. To jest sklejka topolowa, jak pamiętam. I tutaj mamy chyba 12 albo 15 mm. Już nie będę brał sumiarki, bo to nie ma znaczenia. W każdym razie, na raz 100 na 100. Tararam, proszę bardzo, słuchajcie. Dalej. Pach i mamy wycięte. Tutaj zwróćcie uwagę tylko na to, że jednak to przecinanie tak grubego materiału z nadmuchem oczywiście powoduje, że ten płomień gdzieś tam powstaje na dolnej krawędzi, więc ewidentnie już to jest taki trochę stożek w dół, ale ta górna krawędź jest jak najbardziej super czysta. Wkładamy to. Dobra, nie będę tutaj kombinował. Na dole no jest przyjarane, bo ten płomień się odbijał, ale górna część rewelacja. Lecimy dalej. Lecimy dalej. I teraz jeszcze cięcie. Modrzew. I tu już wezmę sumiarkę. Przepraszam, nie jestem przygotowany. Wezmę sumiarkę, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, jak faktycznie grube drewno można ciąć. Mamy tutaj modrzew 19,5 mm. Nie należy do najbardziej miękkich gatunków, prawda? A mimo tego, proszę Was bardzo, mamy tutaj już, ja sobie zapisałem na 3 przejścia. Przy tej grubości na raz się nie udało, na 2 razy mi się nie udało. I tutaj też trzeba pamiętać, że cięcie takich grubych materiałów teoretycznie powinno być zrobione na raz. Ale jeśli Wam się nie uda na raz, to nie starajcie się palić tego bardzo powoli, ponieważ wtedy ewidentnie laser będzie po prostu rozniecał praktycznie ognisko w tym materiale, więc tu jest kwestia doboru prędkości i mocy oczywiście, ale lepiej to zrobić mniejszą mocą na kilka razy z większą prędkością niż zbyt wolno. Bo mówię, jeśli będzie zbyt wolno, to po prostu spalicie to wszystko na amen. Da się 20 mm, słuchajcie, dość twardy gatunek, gęsty. Pojechało. Dobra, co dalej? Co dalej? Jeszcze cięcie. Jeszcze cięcie, tak, jeszcze cięcie. Co prawda, nie mam pewności, niestety, jaki to jest gatunek pleksy. To jest 5, akryl i nie wiem, czy to jest wylewana, czy ekstrudowana. I oczywiście da się to bez problemu przeciąć, ale próbowałem tutaj na wiele sposobów, to znaczy próbowałem to ciąć na raz, tak, bardzo duża moc i jedziemy, gotujecie to miejsce cięcia i ta krawędź nie wygląda za ciekawie. No więc mówię, dobrze, zrobię to szybciej, zrobię to z mniejszą mocą i zrobię to na wiele przyjazdów. I powiem Wam szczerze, że nie udało mi się uzyskać takiej, absolutnie, może powiem tak, absolutnie nie udało mi się uzyskać takiej krawędzi jak na laserze CO2. Więc stwierdziłem, że może do jakichś szablonów taka krawędź by wystarczyła, tak? Że jedziemy łożyskiem po tej krawędzi, ale dla oka ewidentnie ta krawędź nie należy do najładniejszych. Więc ja bym tutaj cały czas był za tym, żeby akryl robić na CO2. Dobra. Kolejna rzecz to grawerowanie. I tutaj 10 000, moc 100. I to jest, słuchajcie, znowu taka śmieszna historia, że ten laser, mimo tego, że jedziecie z prędkością 10 000, to ta plamka jest nadal tak malutka i tak mocna, że tutaj, no mam, nie wiem ile dokładnie, ale
tak obstawiam, tutaj nie będę tego w stanie chyba zmierzyć dokładnie, ale tak z pół milimetra albo milimetr mam wżarte. 10 000 prędkość na 100. To jest ta sklejka również topolowa. 20 000 na 100, no to widać, że już jest, nie ma tutaj takiego wżeru. Mogłoby być wolniej. Więc między 10 a 20 000, czyli bym zrobił to na przykład 15 i wtedy byłoby idealnie. Jedziemy dalej. Robiłem sobie również testy, jeśli chodzi o wypalanie zdjęć. Wypalanie zdjęć, tutaj mamy również płytę HDF i mamy prędkości 10 000, 20 000, ale również zmniejszałem moc i zmieniałem prędkość, tak? Czyli mamy 2000 i 50% mocy, 5000 i 70% mocy. To naprawdę trzeba przetestować dla danego materiału, dla danej głowicy. Czas. Tutaj myślę, że to miejsce byłoby dosyć fajne. I nadmienię tylko, że ten grawer tutaj jest również dość głęboki. To nie jest taki, wiecie, tylko narysowany na powierzchni, ale to już pod paznokciem również czuć. Więc można byłoby tutaj spróbować jeszcze coś pomiędzy tym na przykład, a tym. Czyli może na przykład, nie wiem, 7000 prędkość, troszeczkę jeszcze moc zwiększyć. To również musicie się pobawić, żeby wybrać ten złoty środek. Jedziemy dalej. A jak z dokładnością? Zapytacie. To tutaj może wezmę jeszcze mój stary telefon, bo nowy mi się popsuł, upadł i niestety nie przeżył. Więc tutaj posłużę się starszym telefonem, ale myślę, że również będziecie widzieć. Mamy tutaj taką blaszkę aluminiową, która jest pokryta farbą i na tym można bardzo fajnie grawerować, czyli możemy sobie zrobić takie, słuchajcie, wizytówki, bo to jest w formacie wizytówki, karty wizytowej. No i zobaczmy tutaj, robiłem różne próby z czcionkami. Po prawej stronie zwróćcie uwagę, tam ten TXT 2,5 punkta. Bez problemu jest to czytelne. I to ma tak z 2-3 mm. Może to nie są punkty, może tylko może tu wyszły milimetry. Zaraz sprawdzę. Ale to jest super czytelne i takie wzorki, że tak powiem, jesteście w stanie zrobić bardzo szybko. No tutaj ma to około niecałych 2 mm wysokości i jest to super czytelne, więc mimo wysokiej prędkości, bo ja tutaj robiłem chyba w granicach 10 000 na minutę, jesteście w stanie pracować z dużą precyzją. Dobra, no to pogoniłem, słuchajcie, laser jeszcze. Skoro mamy szybką maszynę, bo tutaj była ustawiona maksymalna prędkość 20 000 na minutę, a Jarek oczywiście pogrzebał troszeczkę w Lightburnie. Jesteście w stanie tutaj nawet jechać 30 000. Sprawdziłem. Maszyna się, przynajmniej moja, nie wywaliła. I teraz tak, robiłem sobie próbę. To jest 20 000. Tutaj będzie to bardzo malutko widoczne, bo jest to zrobione, to jest jak szkicowanie na tekturze. 20 000. Tutaj nie będziecie tego widzieć. Było też 30 000, ale później stwierdziłem, że zrobimy troszeczkę inny test. Skoro ten laser jest naprawdę mocny, czy głowica jest bardzo mocna, to jesteśmy w stanie to rozogniskować. Czyli zamiast rysować tak cieniutką linijką, jesteśmy w stanie robić na przykład takie rzeczy. Czyli tutaj mamy grubość tak w granicach milimetra ten czarny obrys. Prędkość 10 000. Leci to niesamowicie szybko. Kolejne 10 000. Podniosłem głowicę jeszcze wyżej i również wygląda to
Bardzo dobrze. Teraz będziecie widzieć. Jak grubym flamastrem. A tutaj również było 10 000, ale pojechałem już naprawdę parę ładnych centymetrów i jak widać nie wszędzie już starczało mocy, więc tu już przesadziłem. Powinienem troszeczkę zwolnić i wtedy tym takim grubym, powiedzmy, flamastrem możemy rysować. Ta technika jest naprawdę pomocna, jeśli chcemy na przykład wypełniać jakąś grafikę. Czyli możemy zrobić obrys cieniutką linijką, kiedy laser jest dobrze zogniskowany, a następnie wypełniać to na przykład co 1 mm właśnie w opcji rozogniskowania. Co jeszcze mam? Tutaj również krótki teścik, szybki grawer. To jest również płyta HDF. Idzie to migiem. To było chyba 10 000 zrobione. A zobaczmy, jak sobie radzi ze szkłem. Tutaj było to robione jako 5000. Prędkość 5000 na minutę. Może też użyję jeszcze tej kamery pomocniczej. Czyli na szkle jesteśmy w stanie pracować bardzo szybko. I to jest nadmienię tylko, że to już oczywiście jest szkliwo uszkodzone, czyli tego już nigdy nie uda się nam umyć czy usunąć. Jest to mechanicznie już po prostu zrobione. Oczywiście przy takich pracach, gdzie mamy materiał przezroczysty, musimy nanieść albo farbę, albo flamastrem, tak jak widzicie. No i mam coś jeszcze. I to Wam się również spodoba, ponieważ ten laser, tutaj ta głowica 6-LEDowa, 6-diodowa, ma faktycznie bardzo dużą moc. I tutaj w moich rękach tradycyjnie blacha kwasoodporna. Zrobię Wam zbliżenie i zobaczcie to. Mamy tutaj prędkości, zacząłem od 10 000 na minutę. No, mogło być lepiej, nie? Zobaczcie, boki tych liter słabo. Przy 5000 już wypełnienie jest ok. 2000, no 1000 to już jest czarny, słuchajcie, kolor. Przepięknie zrobione. Więc ja myślę, że między 2000 byłoby ok, ale 1000 to już jest po prostu genialna sprawa. Ale zrobiłem również testy kolorowania, czyli grawerowania w metalu, bo da się to zrobić. I tutaj mamy, słuchajcie, te 3 kolory, które wydawały mi się, że są takie, powiedzmy, najładniejsze, najbardziej widoczne. No, łap ostrość, zobaczcie, tutaj na samym końcu po prawej stronie. Jak to uzyskać? Musicie zrobić sobie testy i kolejnym parametrem pracy lasera, który będziecie ustawiać przy takich próbach, będzie interlinia, odstęp między poszczególnymi przejściami. Tutaj niebieski kolor udało mi się uzyskać przy tej interlinii 0,01 mm, czyli 1/100 mm. Ten ciemniejszy fioletowy to był chyba 300 mm i ten taki żółtawo-złotawy to było 700 mm. Przy mocy, już patrzę, mam to zapisane, przy mocy, no gdzie jesteś moja karteczko? Tu jesteś. Przy mocy 20% i prędkości 2000 mm. Więc robi się to dosyć szybko. Laser jedzie dosyć szybko, ale pamiętajcie, że jeśli jedziemy co 1/100 mm, więc to jest 100 linii, żeby uzyskać milimetr. Więc bardzo dużo.
takie sample, takie przykłady, to robicie naprawdę migiem. Reasumując, maszyna bardzo szybka, głowica bardzo mocna. Przez tą pancerną konstrukcję na pewno będziecie mieli dostęp do jak gdyby dużej prędkości przy zachowaniu dużej precyzji pracy. Oczywiście mamy możliwość pracy bezprzewodowej. Przesyłamy pliki przez aplikację. Mamy również ten panel kontrolny, który pomaga nam w pracy bez komputera. To jest genialna sprawa, bardzo ważna. Jeśli nie chcecie angażować na długie godziny laptopa czy jakiegoś komputera stacjonarnego, no to tutaj przerzucamy to, ten G-Code i maszyna robi to już wszystko za nas. Mamy w komplecie kompresor, bez którego nie da się pracować z cięciem materiału. Tego powietrza musi być naprawdę bardzo dużo. I to wszystko. Myślę, że tutaj chyba jedyną rzeczą, której by mi brakowało, to automatyczne sterowanie właśnie Air Assist, czyli jeśli mamy grawerowanie, to teoretycznie moglibyśmy ten nawiew usunąć, tak? Wyłączyć go zupełnie, a jeśli tniemy, to chcemy nawiew mieć włączony. Więc jeśli tego nie ma tutaj z automatu, no to wtedy musimy po prostu albo być w pobliżu, albo podzielić sobie ten projekt na etap grawerowania. Jedziemy do Home i później ustawiamy drugi program, gdzie już sobie ten nawiew włączamy i zaczynamy ciąć. Linki do Atomstacka tradycyjnie w opisie filmu. Myślę, że firmy nie trzeba przedstawiać, ponieważ ja tych Atomstacków już miałem u siebie mnóstwo. No i ten jest zdecydowanie najlepszy, najmocniejszy i najszybszy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!